Witamy wszystkich serdecznie. Dobry. Dobry. W kolejnym odcinku zapomniałaś powiedzieć, a tak to zawsze krzyczysz, jak chcesz mówić. To jest za wcześnie rano, jest 7 rano, musiałam wstać i ja w ogóle nie wiem, jak ja wstawałam kiedyś do pracy. Się przyzwyczaj. Co się przyzwyczai, bo Może co? znowu wrócimy do pracy. Chyba ty. Jedziemy dzisiaj na wycieczkę. Bierzemy drona w teczkę. Jedziemy dzisiaj na Five Islands, to się Taka nazywa, wycieczka tak? 5 wysp. Czyli Trochę coś tam. zasuwasz i nic nie zdążysz nagrać. Nie no, w planie mamy zobaczyć jakieś tam plaże, Fort Bocaja, czy tam jakoś tak się nazywa. Dwie plaże, tak. No. Awionetę zatopioną Escobara. Dokładnie. Snurkowanie Snurkować na jakiejś tam rafie, w rezerwacie rafy koralowej. Tak. I zobaczymy. Za to wszystko zapłaciliśmy 210 zł od osoby. Generalnie taka wycieczka kosztuje 290, ale ja mam umiejętności. Tak naprawdę, znaczy... Co naprawdę? No co, ja cię Dobrze, targowałam. ma umiejętności. Razem się targowaliśmy, bo razem byliśmy u niego pierwszego dnia. Wczoraj z nim pisałam ja pół dnia. Boże, nie krzycz, No to nie każdy dyskutuj. cię słyszy. Tak, ale byliśmy razem i razem stargowaliśmy. Nie, no, o tej wycieczce nie Dobra, rozmawialiśmy wiem. wtedy. O Jezu, ale targowaliśmy. Kochana ta żona, co? No. O ta, najwięcej. Moja siostra targowała, dokładnie. No, czekamy teraz na łódeczkę, podobno przysiadamy gdzieś tu na łódeczkę, płyniemy do jakiegoś portu, tam mamy na plaży jakieś śniadanie i pewnie 45 minut. Mamy dwie plaże po 45 minut, więc dzisiaj sobie nie poplażujemy. Mi to pasi akurat. Trudno. No, aby tylko zdążyć coś nagrać tak naprawdę. No i zobaczymy, wszystko wam pokażemy w trakcie, jak to będzie wyglądało. Sami zobaczymy, jak to będzie wyglądało, Dokładnie. bo to, że my się tak dogadaliśmy, to nie znaczy, że tak będzie. Już wiecie o tym. I tak, Dopłynęliśmy już do brzegu, tu łódka właśnie już nasza odpłynęła. Dopłynęliśmy do jakiejś wyspy, to chyba jest Tierra Nie. Bomba, o ile się nie mylę. tak, o, Tierra Jak Bomba, się, masz rację, no. Jak się, tak się nazywa. Tierra Bomba. W ogóle dopłynęliśmy stamtąd, czyli tam, gdzie macie Manhattan. My tak Manhattan. nazywamy wszystkie budynki, które wyglądają jak Manhattan, ale nie są Manhattanem. To są Mantahanem. Manhattany. No, Może ja- pokaż tak z daleka, jak to wygląda. Nie no, widok fajnie. jest na te wieżowce ładny, tym bardziej w nocy, jak to wszystko jest oświetlone, No. to naprawdę bardzo ładnie wygląda. I idziemy teraz na śniadanie. Śniadanie, dokładnie, nie wiem co tam, jakaś arepa ma być, my tego nie O lubimy. Boże, no nie. No ale liczymy Ale na to, że fajnie. będzie kawa, bo wzięliśmy sobie croissanty, więc zobaczymy. Jak miejscówka? W pierwszym rzędzie oczywiście zajęta, no bo jakby, że inaczej. Z widokiem na O, Manhattan. no. I jak się podoba wycieczka jak na razie? Zaraz, dopiero jesteśmy w blokach startowych. No właśnie dlatego chcę od razu zapytać, żeby później nie nagrywać, że ci się nie podoba. Cwaniak. Potem ci pała. Nie, generalnie Reklamacji zobaczymy. nie no. przyjmujemy. Tak, Naprawdę ci pała. dokładnie, siostra prawdę mi powie. Jakieś 45 minut tu będziemy pewnie, bo mamy dwie plaże po 45 minut dzisiaj, więc nie na plażowanie. No i jesteśmy ile? 4 minuty na plaży. Proszę, już. Tak, jak sroki, już, w jakichś świecidełkach siedzą, już negocjują. O. Takie koraliki chcę sobie kupić jakieś. O. Jest to mój karo. Oczywiście pan mówi, że to jest akwamaryn, że coś tam, prawdziwe kamienie. I jak kupisz jedną bransoletkę, czy tam naszyjnik, to 20. I jak weźmiesz więcej, no to schodzi z ceny, więc dziewczyny się rzuciły oczywiście. Jak to dziewczyny? Na różne bransoletki, nawet wam pokażę. Noszą i tego pełno po prostu ludzi. Pełno łażą, noszą i No czekaj, nie, najpierw ja powiem. tak, na razie wybierają, potem będą targować. O, was. O, jedzenie. Yeah! Śniadanko. Gracias. To arepa chyba.
Tak. Grazie. A. Gorące! O kurde, no ciepłe. Caliente! A, caliente, kurde, muszę położyć. A, pokaż co masz. No takie o. Czyli arepa, a co masz w środku? Tam powinno Queso, coś być. serek. Es con queso, si? Huevo, huevo, jajko. jajko. Jest z jajeczkiem, dobra. Z Nie, jajeczkiem nie lubię tego, bo to kukurydziane i do ciasto. tego drineczek. Co Jaki to? smak? Malina? Malina? Może malina. Mora. O, gracias. Mora, dobra, mora. Mora. To jest spoko. Wiśnia. To jest nasze śniadanko. W cenie. Wiśnia. Wiśnia? No, on powiedział, że mora. A co to jest mora? Mora to jest, Oktawiusz, pamiętasz, to takie granatowe, jak morwa, o, jak jeżyna. Aha. Gdzieś po godzince zawijamy się z plaży. Justynka ma coś do powiedzenia? Nie mam. Bo Utopiłam mikrofon znowu. po 3 tygodniach jesteśmy znowu 600 w plecy. Na szczęście jest tu sklep, bo widzieliśmy, więc nie będzie trzeba ściągać z Polski. No ale no nie mamy jak nagrać dzisiaj wam na 2 mikrofony niestety, bo Justynka nie myśli jak wchodzi do wody. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Dobra, trudno. Chodzi o to, że wchodzimy teraz do łódeczki i teraz będzie inna łódeczka. Troszeczkę szybsza, jak widać, jedna taka i druga taka. Więc teraz wchodzimy na takiego speedboata i będziemy takim płynąć. Zobaczymy. Nawet już sam nie wiem, gdzie płyniemy. Ty wiesz, gdzie płyniemy? Nie wiem. Najchętniej tam wróciła do domu. No już przestań, już trudno, no nic nie poradzimy, no. No wiem, no nastrój nam się popsuł trochę, no niestety, bo to jest... No już nie płacz, daj buzi. Bo to jest duży wydatek dla nas, no niestety, więc szczęśliwi nie jesteśmy, no ale to trudno. Dopłynęliśmy taką łódeczką, zresztą jak widzieliście, fajnie. Idziemy teraz na jakiś fort. Podobno będziemy mieć coś po angielsku, zobaczymy. Widać, że tu są jakieś mury, więc niedługo czegoś się dowiemy. Synka tylko się ubiera, poplażowała. I idziemy zwiedzać teraz historycznie, ale zobaczcie tam co płynie. Jaki kontenerowiec. Samochody nowe czy co? Nie wiadomo. Idziemy zwiedzać fort. No idziemy. No już się rozchmurz, no. Już trudno. Ale temperatura nam nie pomaga w tym. Czuję, że jest żar tropików. No i generalnie jest mały problem, bo akurat nie mówi facet dobrze po angielsku. Głównie wycieczka jest po hiszpańsku, bo pan się okazało, że słabo mówi po angielsku. Coś tam opowiada nam co chwilę, ale to jakieś co 7 słowo. Na początku próbował mówić, ale teraz już chyba zapomniał, że ma grupę, która nie mówi po hiszpańsku. Już nic nie mówi. Tak, dobrze rozumiemy, powiedzieliśmy, że nie i o, się zasmucił, bo jednak po hiszpańsku nic nie rozumiem. No, historycznych słowów dużo używa. Trochę zrozumiałem, że tu jest fosa, tutaj jakoś tam więźniów doprowadzali i tak dalej. Tu są tunele i w ogóle oni mają warkoczyki na włosach. Czarny mieli, ponieważ tam robili mapy wtedy, tak? Na włosach, tak wytłumaczył. No. Więc mapę mieli na głowie po prostu. Coś tam tłumaczył nam, że
to wejście no jest niskie, no ale powiedział, że Hiszpanie byli jeszcze mniejsi i mieli problem z chodzeniem tam, dlatego zrobili takie wejście. Wchodzimy, widzę, do fosy. Będziemy wchodzić do środka. Jak widać po kładce, chyba kiedyś tu był most, ale widocznie już widać, że nogi, widzisz, stare są w mostu. Aha, tak. No, tu musiał być pewnie most zwodzony kiedyś albo coś takiego, bo nogi są bardzo stare. Idziemy do fosy. Spoko, pomyślę, że tutaj ktoś kiedyś żył, co? No, znaczy i w takim zamku, nie? Tak jak u nas te zamki, co są, Nie, wiesz. no tak, ale taka abstrakcja teraz. No, fajnie by było w zamku, tylko minus jest taki, że oni się nie myli, tylko perfumowali. Tak z tym bym sobie nie poradził pewnie, tak mi się wydaje. No co, masz rzeczkę, skakujesz, myjesz się. W słonej wodzie? Trudno. Zobaczcie, jak wyglądało miasto Boca Chica. To możemy wam my pokazać, bo on i tak nam nie wytłumaczy. No, tam jest Cartagena, a my jesteśmy tutaj. Na Isla Tierra de Bomba. Mamy mapę. Szkoda, że im reklamy nie zrobimy, bo nie mówią po angielsku, więc nie promujemy. No tak to jest, jak się oszczędza na wycieczkach. Dobra, chłopaka wkręcili, że ma mówić po angielsku, ale smaży. No i mówił rzeczywiście. I okazało się, że oni tutaj z baru przywozili kamień koralowy, robili specjalne wymiary tego kamienia koralowca i wrzucali do piekarnika na 200-300 stopni. Całe te mury powstały właśnie z koralowca. Ale powiem wam dzisiaj, że tutaj to jest... Jaka temperaturka? Plus 50. Jak mamy temperaturę? Chyba ze 40. No, smaży. Moja siostra się tam chowa gdzieś w cieniu, gdzie może, bo jest naprawdę ciepło. Czeka turystka, w samych gaciach chodzi. Mama turystka w gaciach posuwa. Dobra, dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego. Generalnie tu była dziura na środku patio, bo mamy 4 dziury. Na północ, południe, wschód, zachód. Czyli pyk, 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 z każdej strony. I oni tu obserwowali, czy woda podchodzi, z której strony, jak i tak dalej. Jeżeli na przykład nie było tu wody, to znaczy, że nie mogą po prostu statki wpłynąć i zaatakować. Więc bardzo fajne do obserwowania, czy jest przypływ, czy nie przypływ, z której strony jest przypływ i w ogóle na 4 strony świata i mogli dzięki temu jakoś pilnować się, nie? O, już nagle jest więcej wody, patrzcie w ogóle. Nagle się woda pokazała tutaj i przypłynęła i chyba z południa, ale nie jestem pewien, czy pokazał dobrze strony. O to chodzi. Dowiedziałem się coś jeszcze jednego. Tutaj zbierali wodę, deszczówkę w ogóle i tu była jedyna studnia, jaką mieli. I ta studnia, wam pokażę dziurę. Ona jest połączona w ogóle z innymi studniami tam dalej, z innym zamkiem. I jeżeli chcieli się komunikować, to krzyczeli głośno w tą studnię i z drugiej strony gościu słyszał, że na przykład płynie łódka z prawej strony. Bo tam też jest wyspa, tam, widzisz? Tak, tak. No i tam też ten dźwięk się rozchodził w tam, na tą drugą i się komunikowali, tak krzycząc po prostu w dziurę w studnię. Nie mogli zadzwonić do siebie? Co to, smartfonów nie było? Tak. Dziwny świat. Dziwne te czasy. No. Dobra, wyszliśmy z fortu. Płyniemy właśnie, więc szybko chowam kamerę, że boję się, że mi zachlapie. I zaraz będziemy snurkować. Tak, jest rezerwat koralowca tutaj i właśnie będziemy tam jechać. Jest też możliwość na tej wycieczce, że możecie sobie wykupić wejście do oceanarium i też jest możliwość popływania z delfinami. Wejście do oceanarium kosztuje 40 zł, a pływanie z delfinami 140. Jest moim zdaniem mega tanio, bo my jak kiedyś pływaliśmy z delfinami, to jakieś chore pieniądze za to płaciliśmy. No, ale my mieliśmy taki wypas, że te delfiny nas nawet na nosach podnosiły z wody, nie? Tak, to taki ale było, nie wiem, to koszt rzędu 500 zł. Nie pamiętam dokładnie, ale mniej więcej jakoś tak to kosztowało. A tutaj 140 zł na pewno warto, bo delfiny są super. Problem tylko polega na tym, że wycieczka jest dość szybka i jak dojedziecie tam na miejsce i chcecie oceanarium, to musicie powiedzieć, że chcecie do oceanarium, wtedy nie jedziecie snurkować i musicie dowiedzieć, jaka jest kolejka, bo jeżeli jest nieduża, to zdążycie popływać z delfinami, a jeżeli duża, no to możecie nie zdążyć. Tak, dokładnie. I pojadą bez was. A my płyniemy teraz posnurkować trochę. Dobrze, bo trzeba się schłodzić po tym upale. A oni chodzą i się śmieją, że dzisiaj jest zimno, a dzisiaj to chyba jest najgorętszy dzień, jaki tutaj był. Lecim!
Teraz dopłynęliśmy do oceanarium, gdzie znaczna część ludzi wykupiła sobie dodatkową opcję, żeby pójść do oceanarium na show delfinów. To kosztuje 40 zł, tak jak wspominaliśmy, a my z resztą ludzi zostaliśmy na łódce, bo zaraz płyniemy w stronę wyspy tamtej Pao Pao, tak się nazywa, na snorkeling, bo my wolimy sobie popływać i pooglądać rafę koralową. Tu jest rezerwat tego koralowca, więc zobaczymy, już widzieliśmy nawet jakieś rybki z poziomu łódki, więc może będzie fajnie, zobaczymy. A tam macie wyspę Pao Pao, może gdzieś obok niej będziemy surkować, zobaczymy. Ruszamy. A tam macie jeszcze jedną wyspę, nie pamiętam jak się nazywa, ale fajnie, bo gościu ma tam 2 domki i nic więcej tam nie ma. A to nasz guide i jest bardzo śmieszny gościu. Hi! Dobra, jesteśmy po snurkowaniu i takie małe żelua. Nie? Znaczy nie, no generalnie wiecie, tu jest wycieczka 5 wysp, więc wiadomo, że jest tempo, no ale już pomijając to, zabrali nas do takiego miejsca, gdzie było skupisko wszystkich łódek, wszystkich ludzi i jakby cała najładniejsza rafa była obok i dopiero jak odpłynęliśmy od tej grupy, to cokolwiek zobaczyliśmy, ale no za mało czasu, żeby to po prostu sobie poeksplorować. To też tym bardziej chodzi o to, że to nie było miejsce, gdzie oni ratują tą rafę. Wszyscy po tym deptali, wszyscy po prostu. Tam było to tak zadeptane i nic w ogóle, ani zielonego, ze 3 ryby w ogóle. No nie, no ryby ładne było może, ale... Ryb było więcej, ale generalnie na pewno to nie jest rezerwat ochrony koralowca, bo wszyscy po tym deptali. Porażka w ogóle, porażka. Jeżeli chodzi o snurkowanie, to porażka. No. Ale wróciła wycieczka z oceanarium, zapytamy się teraz, jak im się podobało. Jak delfiny? Sekundę przed Tak, wyjściem. no dokładnie. Bo żeśmy chodzili za takim panem, co tam mówił wszystko i tym rybom rzucał jedzenie i one tam skakały, ale my nic nie rozumiemy. To. Nie mieliśmy czasu, żeby doczekać delfinów. Po prostu podbiegliśmy w ostatniej chwili, tylko jakiś przepłynął, nagrałam filmik i do wyjścia. No, czyli tak jak u nas, też nie było czasu. No, także no niestety, tempo. Dobra, teraz idziemy... Idziemy oglądać zatopiony samolot Pablo Escobara, taką awionetę. Tak, zestrzelili go chyba. Przemycał narkołyki. No właśnie. I jest wytyczony na to miejsce, gdzie się pływa, jak widzicie, są boje. No i tutaj będzie można go zobaczyć. Jest podobno 3 metry głębokości. Zobaczymy. I tu mamy dom Pablo Escobara i dlatego ta łódka była tutaj, tu gdzie pływaliśmy, bo to był jego dom kiedyś. Może tam jeszcze pochowane w ścianach pieniądze jakieś, szkoda, że nam nie dali wejść, byśmy sobie poszukali. No ale niestety coś się stało z drugim mikrofonem teraz i po prostu nie będziemy niedługo będą niebe filmy po prostu i tak tam zrobimy, będą niebe filmy. Wylądowaliśmy na jeszcze jednej wyspie, nawet nie wiedzieliśmy, że tu przypłyniemy, tak się dogadujemy po hiszpańsku. Jesteśmy na wyspie Cholon i Cholon to jest jedna wielka imprezownia i wszędzie tu są bary, za wszystko tu się płaci. Te bary, jak widzicie, stoły są w wodzie, więc każdy tu siedzi
i po prostu może być zanurzony. Tam ludzie tańczą, łódki są podstawione i za wszystko tu się płaci. Guide powiedział nam, że tutaj płatne jest wszystko. Krzesło, stolik, parasol i możecie też płacić wszystkim. Skórą, włosami, bitcoiny, wszystko biorą. Euro, nawet złotówki by wzięli, jakby trzeba było. Nie ma problemu, wszystkim co macie możecie zapłacić. I tu macie wstępne ceny, mogę wam pokazać, że parasol dla 4 osób 50 zł, krzesełko 10, stolik 20. No i są różne jedzonka, chociaż to mnie ciekawi, Pablo Escobar. Za 150 zł, to jest jakiś drink w ogóle, ciekawe. To jest drink, a tu mamy jedzonka, na przykład ośmiornica w czosnku 150 zł. Dokładnie, no przeliczacie sobie na złotówki, tak jak wiecie. No i jak widać zostajemy tutaj 40 minut, więc mogę wam pokazać, bo już stolik mamy zajęty. Udało nam się naprawić mikrofon, jeden, jeszcze drugi. Zobaczcie, wszyscy stoją w wodzie i mamy stoliki i chodzi o to, że fajne, na początku mówię, o super, bo chłodno i tak dalej, ale każdy tutaj może sikać pod siebie tak naprawdę i to mnie w pewnym momencie obrzydziło. Nie pachnie tu jakoś super kolorowo, bo sprzedają też muszle z kajaków i możecie sobie otwartą muszlę zjeść, taką jak ja jadłem w Dominikanie, nie wiem czy pamiętacie. I tu mamy stoliczek, zobaczcie. I kokosik na przykład, ile ten kokosik? 30 zł. 30 zł. Czyli jak ktoś ma maczetę, to może mieć za darmo, jak ktoś nie ma maczety, to 30 zł. O, jak densuje. Bo to je wyspa party. Ty się nie przetańcz. Taka masuwa, że to się w głowie nie mieści. Szkoda. No, szkoda, masowo. Ja z Iwoną poszłyśmy potańczyć, bo stare zgredy nie chcą. Nawet 2 kolesi nas zaczepiło. Powiedzieli, że jesteśmy takie fajne, że nas zabiorą na rejs dookoła świata i chcieli nam postawić piwo, ale powiedziałyśmy, że nie, bo tam stary czeka i wracamy. Ja wiedziałem, że wróci, to się nie martwi, ale ja bym się pobawił, taką mam ochotę się pobawić, ale nienawidzę takich imprez, gdzie jest SK Hit albo... To są rytmy latino. To jest latino? To jest Despacito, kur... Przepraszam. Despacito, po prostu masakra jakaś. Już mi uszami to wychodzi. I te wszystkie rytmy takie, nie, to nie. Prawdziwe latino to było na pierwszej plaży. Latino, nie latyno. Latino. Ja jestem już latino. No, było... Na pierwszej plaży było. Że wam się znudziło, to co? My też mamy nie skorzystać. Nie, no to się bawcie. Zdynki. To się bawcie, ja wam nie bronię, ale ja nie będę przy SK Hit się bawił, no nie. Ja muszę mieć dobrą muzę, to trzeba... Bum, bum. A jeszcze lepsze. Techno, kurwa. No. Albo latino z pierwszej plaży dzisiaj. Było bardzo fajne. Tam była Też bardzo nie fajna. tańczyłeś. Nikt nie tańczył, wszyscy Ja spali. tańczyłam. Tak, aha. Aż utopiłam mikrofon z tego wszystkiego. Jedziemy teraz na plażę baru, gdzieś na baru, tam gdzie chyba byliśmy i tam będzie lounge i potem lunch i później wracamy. I tak mi się podoba, bo jest ciepło, a reszta to już tak, jest gorąco, więc to jest najważniejsze, a reszta to mało ważne. No. Stopni, po prostu 100 stopni, ja już się smażę. Ale dobrze, bo schudnę. Jak się tłuszczyk z brzuszka. To jest sauna. Niestety taka. to tak nie działa. No niestety. Działa, bo ja widzę, że już jestem chudsza. O, widzicie jaką mam zgrabną mamuśkę? O, proszę, o. Jesteśmy już po wycieczce. Generalnie nie mieliśmy nawet za bardzo co nagrać, bo jak dojechaliśmy na tą plażę, to szybko był obiad, posiedzieliśmy chwilę i zaraz się zawijaliśmy z powrotem. Tak naprawdę nie było zbytnio czasu nawet, żeby się jakoś mocno pokąpać w wodzie. Byliśmy tam, Nie mówiąc o dronie, że wystartował. a już nie mówiąc o tym, żeby polatać dronem i zrobić jakieś inne rzeczy. Więc wypiliśmy kawę, zjedliśmy obiad i tyle. Najfajniejsza z tego wszystkiego to była łódka,
bo jak wracaliśmy, to on tam dosyć szybko jechał, więc taka atrakcja, że tam, wiecie, pluskało wodą, podskakiwaliśmy trochę, więc to było spoko. Nawet fajnie się suszy koszulki wtedy, jak się leci, więc Tak. to jest akurat spoko, bo zalało mi koszulkę, można było ją przytrzymać, ją wysuszyło. Przypłynęliśmy do portu tutaj w ścisłym centrum Kartageny. No i rozstaliśmy się z naszą rodziną, oni pojechali na chatę się ogarnąć, a my idziemy w poszukiwaniu mikrofonu. Tak. Więc mam nadzieję, że znajdziemy. Dobra, weszliśmy do jakiejś tam małej galeryjki, przeszliśmy kilka sklepów. Pan miał 2 mikrofony w zestawie z ładowarką za 1800 zł, więc stwierdziliśmy, nam niepotrzebny jest z ładowarką, nam potrzebny jeden mikrofon. I jednak podobno jest, no tam Puszczają, że jeśli jest to w tym sklepie jakimś Audiocolor, w jakimś molu po prostu tutaj. czyli w galerii handlowej, więc właśnie tam idziemy, zmierzamy do galerii, zobaczymy, może tam się uda znaleźć. O dziwo, rodzinka nasza jak jechała taksówką do domu, włączyli go i się zaświecił, ale w sensie włączyli podłączając kabel, ale tak żeby go włączyć i wyłączyć nie działa i tak. Więc mimo wszystko i tak musimy iść, bo już mamy takie 2, może ktoś naprawia mikrofony. Mi się wydaje, że nawet jeśli on zadziała na zasadzie, że się włączy, to i tak będzie tak dźwięk zepsuty. Wiesz, o co chodzi? Na takiej zasadzie, Taki że pod wodą. będzie trzeszczało, nawet jeśli zadziała. Ale to tak przy okazji, gdybyście chcieli nas wesprzeć, to możecie postawić nam kawkę, a za tą kawkę kupimy ten mikrofon. Kurde, to ile tych kawek. Sporo. I tak wszystkim serdecznie dziękujemy za Tak. wsparcie, że jesteście z nami, że nas oglądacie, to dla nas najważniejsze. Jeżeli Wam się podoba nasz content, to oczywiście zapraszamy do oglądania wszystkich odcinków, nawet tych wcześniejszych. I możecie sobie wrócić, zobaczyć, jak Justynka już utopiła jeden mikrofon. Ale kochasz mnie jeszcze? No kocham, no. Nie zmniejszyło się to. Może troszkę mniej, no może. To ci jakoś wynagrodzę. Jak? Masz obryczkę. Jesteś. Dobra, chyba będziemy mieli sukces, bo przyszliśmy do takiego sklepu w molu, po prostu w galerii handlowej i pan tutaj ma, zobaczcie, sprzęt DJI, ale niestety ma tylko mikrofony z takimi ładowarkami, natomiast zadzwonił do jakiegoś tam kolesia innego i ma przywieźć on taki pojedynczy, bez ładowarki, w cenie no trochę drożej niż w Polsce, bo 519. W Polsce za taki płaciliśmy ostatnio 499, więc 20 zł przepłacimy, ale kupujemy już go bez względu na to, czy tamten zadziała, czy nie, po prostu żeby mieć w zapasie, bo no masakra. Udało się! Jest, mamy to, Już ale trzeci generalnie drugi w ciągu 3 tygodni. W tym sklepie w razie czego Audiocolor są. To znaczy ściągnęli nam no, chłopaki. chłopaki się postarali, generalnie cała operacja trwała 5 minut kolumbijskich, czyli godzinę ponad polską. A nie półtorej? Mi się wydawało, Nie że jestem półtorej. pewna, o której byliśmy tutaj. W każdym razie udało się i wcześniej Was wprowadziłam w błąd, bo źle to przeliczyłam. Okazało się, że zapłaciliśmy za ten mikrofon na złotówki 485 zł. Znaczy, Także w sumie no tak, taniej niż w To Polsce. znaczy nie, jeszcze nie sprawdzałem, bo zależy jak przewalutowanie było z karty, nie? A zaraz zobaczę, już powinno pobrać tak naprawdę. Idziemy tak naprawdę od razu na zakupy, bo jutro jedziemy na chillowanie bomby. Czyli po prostu Płyniemy na wyspę, z będziemy rodzinką. odpoczywać. Tak, dokładnie. W sumie już ostatnia wycieczka z nimi. A nie, 492. No ale 492, no, prawie tak 500 zł. przeliczyło. No. I w sumie na tyle dzisiaj. A wycieczka średnia polecenia. Łódka, czadzik. Spoko, łódka A, była spoko i tak ale- udało mi się wczoraj wytargować z tym chłopakiem, bo on chciał nas wsadzić do takiej łódki. Takie jak jeździliśmy wcześniej na plaży, widzieliście, Tak. nie? No. A ta To była taka fajna. wytargowałam z nim za lepszą cenę, po prostu dał nam tą bardziej taką luxury, Dokładnie. więc udało się to chociaż załatwić. No i co z tego, że się udało na tym przeoszczędzić, jak wyszło, ale Nie trudno, przypominaj no. mi, nie przypominaj mi, bo po prostu będziesz spała w nogach Co to dzisiaj. za ręce podnoszenie Będziesz ręki? spała w nogach dzisiaj. Do mamusi pójdę, jeszcze jest. O, właśnie, z mamusią Małuszko wróć. rozsuwane, to u niej będę spała. Dokładnie. A Was serdecznie zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.
Trzymajcie kciuki, by Jak- Justynka nie zgubiła więcej mikrofonu. Nie zgubiłam. Nie zniszczyła. Dobrze. O Boże. Ale jak tam ci pojadą, to już wrócimy do formy, bo z nimi to się nie da nagrywać. Bo to jest inaczej, bo tak człowiek trochę jest na holidayu, trochę nie. No tak, Wiecie, a tak, tutaj możemy trochę pełną parą znowu wejść w nagrywanie. Dokładnie tak. Więc tak trochę odpoczywamy. Wybaczcie, że tak trochę jesteśmy wyciszeni. i tak ty rozprężani. Inaczej, ale Tak. będzie lepiej. Zostańcie z nami, dajcie suba, komentarz i do zobaczenia. Pozdrawiamy.